Szybki desant, a następnie okrążenie miasta, wjazd czołgów i obalenie dotychczasowych władz. Taki był plan Moskwy na szybkie zdobycie Kijowa. Ukraińska stolica pozostała jednak niezdobyta, a Rosjanie wycofali się z jej okolic, co nie znaczy, że nie będą chcieli wrócić. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To już ponad 50 dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po nieudanym oblężeniu Kijowa rosyjskie wojska wycofały się na wschód Ukrainy i to tam będą teraz prawdopodobnie chciały przypuścić szturm. W stolicy życie bardzo powoli zaczyna wracać do normy, choć wiele osób zdaje sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec. Kilkanaście kilometrów za miastem, w Buczy czy w Irpieniu, odkrywane są kolejne rosyjskie zbrodnie, a sam Kijów wciąż jest gotowy na ewentualny powrót Rosjan. W tym odcinku podcastu Świat mam dla Was opowieść o ukraińskiej stolicy, której Rosjanom nie udało się zdobyć, a która teraz bardzo ostrożnie budzi się do życia. Jest piątek, 15 kwietnia 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Ja z Kijowa wyjechałem ponad tydzień temu, 4 kwietnia w poniedziałek. Ojciec Jarosław Krawiec, przełożony polskich dominikanów na Ukrainie, kilka tygodni temu relacjonował dla Was sytuację w Kijowie. Na Wielkanoc przyjechał do Polski. Spotkałem się z nim w klasztorze dominikanów w Warszawie. To już był taki moment, kiedy rzeczywiście od paru dni było spokojnie i cicho. Pamiętam pierwszy wieczór, kiedy już było wiadomo, że wojska rosyjskie się wycofują. Oczywiście wszyscy tak z podejrzeniem na to patrzyliśmy. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czy to nie jest jakiś blef, ale potwierdziło się rzeczywiście, że się wycofują. Pamiętam, tuż przed godziną policyjną poszedłem na spacer po naszej okolicy i taki byłem aż szokowany tą ciszą, bo zwykle właśnie wieczory to był taki czas, że było strasznie głośno, było nieustannie czuć wystrzały, wybuchy, a tutaj chodziłem tymi uliczkami koło nas i było naprawdę cicho, aż zadziwiające. Żołnierze, którzy tam niedaleko nas pilnowali właśnie jednostki wojskowe, siedzieli też tak leniwie w okopach, jedli jakieś konserwy. To był taki pozytywny szok czy zaskoczenie po ponad miesiącu, właściwie 1,5 miesiącu takiego codziennego nasłuchiwania huku wojny, wystrzałów, alarmów. No oczywiście te alarmy przeciwlotnicze się nie skończyły, one chyba nawet do dzisiaj są ogłaszane, ale już bardzo rzadko czy rzadziej niż to było jeszcze kiedyś. Jak ojciec wjechał do Polski, przekroczył granicę, to miał ojciec taki moment takiej ulgi, że jestem po bezpiecznej stronie mimo wszystko. Powiem szczerze, że mi było żal wyjeżdżać z Ukrainy. Jakoś ten czas wojny jakoś mnie bardzo zjednoczył z Ukrainą, z braćmi w klasztorze, z ludźmi, z którymi byliśmy tam i wcale nie czułem jakiegoś takiego właśnie takiej ulgi wielkiej, prawda, że wreszcie w spokojnym kraju, bezpiecznym kraju. No ale oczywiście to jest ta świadomość, że przekraczając granicę Polski, Unii Europejskiej, jesteś w takim, wydaje się, bezpiecznym środowisku, że nie ma co się obawiać, że za chwilę coś może z góry spaść na głowę czy wyrządzić krzywdę. Jak ojciec teraz jest od kilku dni w Warszawie, czym się ta Warszawa różni od Kijowa? Pierwsze takie doświadczenie to korki, kiedy wjeżdżałem właśnie od strony Lublina do Warszawy, o których trochę udało się przez ten czas wojny zapomnieć w Kijowie. Kijów jest był strasznie zakorkowany do wojny, może nawet bardziej niż Warszawa. Oczywiście pierwszy dzień wojny to też były korki na tych trasach wyjazdowych z miasta, ale potem już pustki na ulicach. Więc po tym czasie właśnie tego pustego miasta, gdzie jest mało ludzi, gdzie jest mało samochodów, gdzie jest dużo takiej ciszy, której rzadko można spotkać w wielkich metropoliach, zwłaszcza kiedy wieczorami się wychodziło, to słychać było te odgłosy wojny, wybuchów, strzałów, ale poza tym ogromna cisza. Więc tutaj jakby ten powrót do tego miejskiego gwaru, ruchu, chaosu takiego, to było takie pierwsze moje doświadczenie. Mówię też radość, bo Warszawę bardzo lubię.
Też to, co mnie zaskoczyło, ja sobie tego tak nie uświadamiałem, ale spotykałem się z wieloma ludźmi w przeciągu tych kilku dni, kiedy jestem w Warszawie i od bardzo wielu słyszałem, że tą wojnę, zwłaszcza na początku, bardzo mocno przeżyli. Ja sobie myślałem, że to tylko tak u nas, prawda, że nie możesz spać, że ciągle siedzisz w telefonie i szukasz informacji, co się tam dzieje, ale moi przyjaciele, znajomi mówią, nie, myśmy też tak się zachowywali w tych pierwszych dniach. To było jakieś takie dla mnie zaskoczenie. I to mi jeszcze bardziej pokazuje, że ta wojna dla nas, Polaków, nie jest czymś takim obcym, co my obserwujemy z pozycji właśnie bezpiecznego fotela, prawda, wpatrzeni w telewizor. Nie, ta wojna jest czymś, co się rozgrywa również w jakiś sposób w naszym życiu. Może też i przez to, że tak duża liczba uchodźców, ofiar tej wojny przyjechała i chyba trudno znaleźć teraz w Polsce kogoś, kto jakoś bezpośrednio się twarzą w twarz nie spotkał z taką osobą. Wiele osób przyjęło pod swój dach uchodźców, więc zna te historie, często bardzo tragiczne. Widziała łzy, widziała strach tych swoich gości, płacz dzieci, więc myślę, że ta wojna rzeczywiście to jest dużo więcej niż taki regionalny konflikt, których przecież cały czas się toczą gdzieś na świecie, czasem bliżej nas, że to jest taka wojna chyba światowa, która toczy się na terenie Ukrainy w tym momencie, ale dotyka dużo więcej krajów, osób, narodów. Jak w takim razie wygląda ten Kijów, który, jak ojciec wyjeżdżał, powoli wraca do normalnego życia? Oczywiście normalne to być może jest lekka jeszcze mimo wszystko przesada. Pierwszą rzecz, którą ja zobaczyłem właśnie znów wychodząc na podwórko naszego klasztoru, my mamy taki niski budynek, ale jest otoczony wyższymi budynkami mieszkalnymi, blokami i zaczęło się coraz więcej świateł wieczorami palić. Na początku tej wojny, kiedy ludzie wyjeżdżali masowo, to tak gdzieś 10-15% okien tam były zapalone światła, a reszta to były ciemne mieszkania. Być może oczywiście w części tych mieszkań wcześniej nikt nie mieszkał, prawda, tak jak to jest w wielkich metropoliach, ale na pewno bardzo dużo osób wyjechało. Szacuje się, że przynajmniej połowa mieszkańców Kijowa opuściła miasto, więc wraz z uciszeniem się tej sytuacji ludzie zaczęli wracać. Ja też wyjeżdżałem jadąc przez Fastów, Chmielnicki, Czortków, Lwów, odwiedzając wreszcie klasztory dominikańskie, które mamy w tych miastach. Wcześniej trudno było wyjechać z Kijowa i podróżować. I widziałem na tych drogach właśnie ruch w dwie strony. Po pierwsze samochody na rejestracjach właśnie kijowskich, czy Kijowskiej Oblasti, województwa kijowskiego, które jechały w stronę stolicy. Całkiem niemała liczba takich samochodów, ale też w drugą stronę sporo aut z rejestracjami tych obwodów wschodnich. Donieckiego, Ługańskiego, Charkowskiego, Połtawy. Nawet gdzieś tam w telefonie sobie otworzyłem stronę, gdzie można rozszyfrować kody rejestracyjne i tak przyglądałem się tym samochodom bardzo różnym, czasem drogim jeepom, a czasem właśnie ładom, które były wypełnione po brzegi ludźmi, a na dachu tobołki z rzeczami, prawda? Więc ci, którzy wracali do Kijowa, to byli ludzie, którzy mi przypominali, jakaś normalność następuje, ale z drugiej strony za moment widziałeś tych, którzy jadą ze wschodu i wiesz, że tam się szykuje coś naprawdę niedobrego i my teraz o tym słyszymy, prawda, że tam jest naprawdę gorąco, tragicznie, boleśnie, brutalnie. Ludzie zaczynają powoli wychodzić na ulicę? Tak, zdecydowanie jest więcej ludzi na ulicach, to trochę też od pogody zależy. Też widać było służby miejskie, to tak mogłoby się nawet wydawać dziwne, że nagle właśnie osoby sprzątają ulice, gdzieś tam zamiatają chodniki, ale to się działo i myślę, że to był też dla wielu ludzi taki znak takiej dbałości o miasto, powrotu. Zaczęła też wracać komunikacja miejska, właśnie wyjeżdżając z Kijowa widziałem już pierwsze autobusy, które się żółte pojawiły. Czy w radio słyszałem, że właśnie już zaczyna kursować metro, również przez most nad Dnieprem, żeby połączyć wreszcie prawy i lewy brzeg miasta. Ten lewy brzeg to są przede wszystkim ogromne dzielnice mieszkaniowe, tam mnóstwo ludzi mieszka i w czasie wojny bardzo był ograniczony kontakt, możliwość przejeżdżania. Był tylko jeden most właściwie otwarty dla takiego cywilnego ruchu. Później pojawił się pociąg, a potem już właśnie również metro zaczęło kursować
kursować, jeszcze wciąż w ograniczonym zakresie, ale już przewozić ludzi z jednej na drugą stronę. Więc to są takie znaki normalizacji, też bardzo ważnej, bo przecież powrót do normalności w nienormalnym czasie wojny to jest również powrót ludzi do pracy. Coś bardzo ważnego. Ja sobie tak w którymś momencie uświadomiłem, kiedy chodziłem na zakupy do sklepów. Pierwsze 2 tygodnie to był wielki strach wszystkich, również nas, że być może Kijów zostanie otoczony, że za chwilę nie będzie dowożona żywność, że za chwilę zacznie brakować podstawowych artykułów żywnościowych, więc wszyscy ludzie łącznie z nami też wykupywali, co się tylko dało ze sklepów. No ale potem się okazywało, że z tej jednej strony jest cały czas dostęp, że jadą samochody, jadą tiry, kolej działa, więc półki sklepowe zaczynały się zapełniać. Oczywiście to nie wróciło do takiego stanu, jak to było przed wojną, no ale nie brakowało podstawowych rzeczy, nie brakowało chleba, nabiału, owoców, mięsa, ale też sobie coraz bardziej zaczynałem uświadamiać, no przecież skoro to już trwa 2. miesiąc, to wiele ludzi nie pracuje, a więc nie zarabia. Za chwilę półki sklepowe mogą być pełne, no ale za co ktoś ma zrobić zakupy, nawet tych najpotrzebniejszych rzeczy, za co płacić rachunki za światło, za gaz. I też sobie cały czas tak uświadamiałem, jak ważna jest ta pomoc, która przychodzi, pomoc humanitarna. Ona z różnych kierunków przychodzi z samej Ukrainy, zwłaszcza z tych zachodnich województw, tam naprawdę mnóstwo ludzi bardzo się poświęca, to są często też takie ręcznie robione, nie wiem, pierogi, mięso takie w słoikach, przekazywane warzywa, ziemniaki zwłaszcza, które trafiają do najbardziej potrzebujących ludzi, czy do żołnierzy, czy do obrony terytorialnej, ale też ogromna pomoc z Polski, z Europy, ze świata. Ona jest potrzebna i na pewno będzie dalej potrzebna, zwłaszcza w tych miejscach, które są zrujnowane, jak choćby to, czego jesteśmy teraz świadkami, co widzimy dzięki relacjom, prawda, w okolicach Kijowa. Bo mogłoby się wydawać, że Kijów w zasadzie nie został dotknięty, przynajmniej centrum Kijowa, poza kilkoma bombardowaniami. To nie jest Mariupol, to nie jest Czernichów czy Charków, ale jednak ta pomoc humanitarna to jest coś, co też jest na wagę złota. Tak, zdecydowanie. No, oczywiście ja jak słyszę czasem opowieści ludzi, którzy właśnie się wyrwali z Czernichowa, z Charkowa czy z Mariupola, no to nawet wstyd mi jest się porównywać z nimi, no bo ja wojny słyszałem, rakiety spadły gdzieś tam w promieniu kilometra czy 1,5 kilometra od naszego klasztoru, no ale to były takie punktowe uderzenia. Kijów nie był tak zniszczony, zbombardowany jak te miasta, nie był otoczony. Więc to jest inne trochę doświadczenie wojny niż to, które mają ludzie właśnie choćby z okolic Kijowa, 10-15 kilometrów od naszego klasztoru, no to już jest Irpień, to już jest Bucza, to jest Worzel, to jest Hostomel. No to są takie tragiczne nazwy, które stały się symbolami. To są też wioski. My w Fastowie pod Kijowem, to jest 70 kilometrów, mamy parafię, mamy dom świętego Marcina i tam ojciec Misza z wolontariuszami zaczął ostatnimi dniami właśnie jeździć do tych wiosek, do Makarowa, który był zniszczony. Zaczynają tam wozić i organizować pomoc w postaci nie tylko jedzenia, ale również materiałów, takich prostych materiałów budowlanych jak folia chociażby, żeby ludzie sobie mogli jakoś zabezpieczyć okna, dachy podziurawione, bo przecież wciąż jest zimno, wciąż padają deszcze, więc te potrzeby się zmieniają. Jedzenie jest ważne, leki są ważne. Dla Kijowa również, bo jest sporo takich osób, które z różnych powodów właśnie straciły pracę, czy jakoś są życiowo nieporadne, ale przede wszystkim myślę, że ta pomoc zaczyna trafiać tam dalej, do tych wiosek poniszczonych na północy Kijowa, tam w stronę Czarnobyla, gdzie po prostu stały rosyjskie wojska, gdzie było totalne niszczenie. Tam jest wciąż trudny dostęp, już nie mówiąc o niebezpieczeństwie, bo przecież mnóstwo miejsc jest zaminowanych. Wczoraj gdzieś czytałem informację, że to rozminowywanie może nawet do roku potrwać, bo te miny są nie tylko na ulicach czy w jakichś takich strategicznych miejscach, ale przecież ludzie je znajdują w domach, w samochodach swoich, nie? Więc to jest jeszcze długa droga do uporządkowania tej rzeczywistości, tego zniszczenia, które przyniosła wojna. Kijów trochę był szczęściarzem, oczywiście nie banalizując ludzi, którzy zginęli, ludzi, którzy stracili rodziny, ale te kilkanaście kilometrów dalej było piekło prawdziwe, właśnie w Buczy na przykład. Tak, zdecydowanie. Zresztą część ludzi, ja takich ludzi spotkałem, między innymi takiego ukraińskiego poeta Aleksandra Irwańca, który z żoną uciekali z Irpienia po 2 tygodniach tam życia w tych warunkach już coraz gorszych. Udało im się wydostać i oni właśnie zostali w Kijowie, więc ten Kijów też został przesiąknięty tymi ludźmi, dla których Kijów to w ogóle była oaza spokoju w porównaniu z tym Irpieniem chociażby, nie?
takich jednych ludzi właśnie pytałem, słuchajcie, czy w tym nowym mieszkaniu kijowskim, który im przyjaciele użyczyli, a czy jak słyszycie syreny, to schodzicie do piwnicy, oni się tylko uśmiechali, no po tym, co myśmy już słyszeli i widzieli, to nie schodzimy, nie? Że uważali, że ten Kijów jest bezpieczny na tyle, że mogą mieszkać normalnie. Ojciec Jarosław Krawiec, przełożony polskich dominikanów na Ukrainie, opowiada o tym, jak teraz wygląda Kijów. W drugiej części rozmowy zastanowimy się, co może czekać ukraińską stolicę, gdy wojna już naprawdę się skończy. Zachęcam Was też, byście zajrzeli na Instagrama podcastu Świat. Znajdziecie tam zdjęcia z ukraińskiej stolicy. Wejdźcie na profil podcast.świat. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Przypomnijmy, że w tej chwili Rosjanie prawdopodobnie szykują się na kolejną inwazję, tym razem na Donbas, na wschodnie rejony Ukrainy. Z Kijowa, czy też z okolic Kijowa Rosjanie się wycofali, ale dużo jest w ogóle takich ludzi w Kijowie, którzy myślą sobie, że to już koniec wojny. Czy jednak mimo wszystko nikt nie wierzy Rosjanom, bo w każdej chwili mogą wrócić, bo już wielokrotnie dawali dowód temu, że to, co mówią, nie ma zbyt wielkiego znaczenia. To prawda, że ten kredyt zaufania do Rosji jest całkowicie wyczerpany. Myślę, że nikt nie wierzy w jakieś obietnice, zapewnienia. Liczą się jedynie fakty, więc faktem jest, że w tym momencie się te wojska wycofały z Kijowa, Żytomierszczyzny, Czernichowa, Sum, tam w tej części, w której ja żyję, stało się spokojnie, ale nie wiemy, czy oni nie wrócą. Ja pamiętam pierwsze reakcje, kiedy zrobiło się cicho i ludzie mówili, czy to nie jest przypadkiem przygotowanie do ataku chemicznego, prawda? Zabierają swoich, żeby nas teraz zniszczyć jakąś straszną, potężną bronią chemiczną. Nie? Więc takie od razu czarne scenariusze się pojawiły, nie bez jakiegoś uzasadnienia, prawda, po tym, co widzieliśmy, co działo się właśnie w okolicach Kijowa. Myślę, że część ludzi ma nadzieję, że to jest koniec walki o Kijów, ale część ludzi myślę, że nie dowierza. Nie wiem, których jest więcej. Wszyscy się cieszą, że w tym momencie jest spokojniej, że można trochę odetchnąć, że można trochę bardziej normalnie żyć. Ale też władze miasta, mer miasta Kliczko wyraźnie nie zachęca jeszcze do pośpiechu w powrotach. I myślę, że to jest mądra decyzja, zwłaszcza dla kobiet, dla rodzin z małymi dziećmi. Warto chyba się nie spieszyć jeszcze z takim szybkim powrotem do miasta, żeby za chwilę się nie okazywało, że znów trzeba wyjeżdżać. To jeszcze nie jest ten moment. Ja rozumiem to pragnienie wielu osób, żeby już wrócić do swojego domu, bo to przecież nie jest tak, że teraz wszyscy wyjechali z tej Ukrainy, się cieszą, że są w Polsce, w Niemczech czy w innym kraju. Nie, zdecydowana większość bardzo chce wrócić, ma tam domy, przyjaciół. Też nawet to jest taka zwykła troska, czy z moim mieszkaniem jest wszystko w porządku, prawda? Czy mnie ktoś nie okradł, czy tam rura nie pękła, czy kwiatki nie zwiędły, prawda, bo nie ma ich kto podlewać, więc to takie zwykłe rzeczy i normalna rzecz, że człowiek chce wrócić do swojego domu, do swojej pracy, ale wydaje mi się, że jest to roztropne, żeby posłuchać tych apeli władz miasta Kijowa, czy obwodu kijowskiego, żeby jeszcze z takim umiarem w powrotach postępować. Ojciec będzie niedługo wracał, bo skończą się święta, skończą się rekolekcje, które ojciec ma teraz w Warszawie, ale to pewnie trochę będzie takie życie na wulkanie. Ta niepewność, zakładam, że zostanie jeszcze na długi czas, póki coś się radykalnie nie zmieni. Zdecydowanie ta wojna się jeszcze nie skończyła i nie wiemy, kiedy się skończy, czym się skończy, co będzie oznaczał dla nas ten koniec, prawda? Na razie chociażby nasze klasztory, kościoły nie zostały zniszczone, jak wiele miejsc w innych rejonach Ukrainy, ale nie wiemy, czy te działania wojenne nie powrócą w te nasze miejsca i czy to nie będzie oznaczało właśnie tych zniszczeń budowli, ale przede wszystkim czy jakichś właśnie tragedii ludzkich. Więc to zdecydowanie jeszcze nie jest w tym momencie takie cieszenie się i oddech, że wojna się skończyła. Ona się nie skończyła. Ona trwa, jest bardzo brutalna, bardzo niebezpieczna. Wy jako duszpasterze duchowni przygotowujecie się na to, że jak już się ta wojna skończy albo naprawdę coś się zmieni i ludzie w Kijowie już będą wiedzieli, że to jest koniec wojny, to że wyjdzie dużo różnych rzeczy, może nie fizycznego cierpienia, ale tego psychicznego cierpienia. Tak jak w Buczy, kiedy Rosjanie się wycofali, odkryto
setki ciał. Tak w Kijowie, jak już Rosjanie sobie pójdą z Ukrainy, miejmy nadzieję jak najszybciej, to okaże się, ile jest tego cierpienia i tych ran takich psychicznych u ludzi. Tak, myślę, że to na lata zostanie i to będzie wielkie wyzwanie dla każdego i również dla nas duchownych, wszystkich wyznań, prawda, bo powiedzmy my, rzymscy katolicy, jesteśmy w mniejszości. Przede wszystkim Kijów, tamte okolice to są prawosławni. Też wielu wspaniałych duszpasterzy, księży, też wiem, że ta wojna kosztowała życie kilku czy nawet kilkunastu prawosławnych księży, więc to będzie wielkie wyzwanie. Ja też podczas tych rekolekcji w Warszawie, też między innymi jeden z tematów, których dotykam, to jest przebaczenie, bo myślę, że to jest taki jeden z najtrudniejszych, najważniejszych, najgłębszych tematów, ran, które będą jeszcze długie lata się musiały goić. Ran między 2, a nawet 3 narodami, no bo też jakoś Białoruś, co prawda wojska białoruskie nie weszły na terytorium Ukrainy, no ale jednak, tak jak to chociażby gdzieś w swoim wierszu właśnie wspomniany przeze mnie Aleksander Iwanec, poeta, mówił właśnie: ja słyszałem i widziałem te rakiety, które uderzały w moje miasto, w moje domy, rosyjskie rakiety, ale leciały z terenu Białorusi. To jest też dramat wielu rodzin rozdzielonych granicami, bo przecież wielu Ukraińców ma swoich bliskich, swoje rodziny, swoich przyjaciół w Rosji i ja już od niejednej osoby słyszałem, że strasznie trudno jest teraz rozmawiać, trudny jest dialog, rozmowa między tymi ludźmi. Wiele osób w Rosji kwestionuje to, co słyszą od swoich bliskich, od swoich przyjaciół na Ukrainie. Podają tą wersję, którą słyszą w rosyjskich mediach. Pewnie to jest takie bardzo tragiczne, jeżeli ktoś z twojej rodziny czy bliski przyjaciel jakby nie wierzy ci, a ty widzisz potworne rzeczy, to jest jakieś rozdarcie, potworne rozdarcie. Jak je uleczyć, kiedy one zostanie uleczone, czy zostanie uleczone? To są wielkie pytania. Nie znam na nie w tym momencie odpowiedzi. Rozmawiamy na kilka dni przed świętami wielkanocnymi katolickimi. Święta prawosławne są tydzień później. Możemy odesłać śmiało do rekolekcji ojca, które są na kanale YouTube Dominikanów. No ale jeśli jesteśmy przy świętach, to na koniec pewnie ten odbiór tych świąt będzie zupełnie inny. Znaczy musi być zupełnie inny. Sam jestem bardzo ciekawy, jak te święta będą wyglądały. Myślę, że to trochę będzie zależeć od regionu. Są te regiony, teraz przez nie przejeżdżałem, jadąc do Warszawy, właśnie województwo tarnopolskie, lwowskie, gdzie nawet na wielu takich billboardach zachęcających do patriotyzmu, pokazujących żołnierzy, najczęściej to były też jakieś takie religijne przesłania, czasem fragmenty psalmów, które właśnie mówią o męstwie, o bohaterstwie, o błogosławieństwie. Więc na pewno na zachodzie Ukrainy te święta będą jakimś takim czasem głębokiej też modlitwy, zatrzymania. Jak to będzie wyglądać w Kijowie, jak to będzie wyglądać zwłaszcza na wschodzie Ukrainy, tego nie wiem, bardzo jestem ciekaw, ale my podczas świąt wielkanocnych wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To są te tajemnice, których jakoś szczególnie dotykamy w czasie wojny, dotknęliśmy już, prawda, i dotykamy w Ukrainie tajemnicy śmierci i ufam, że właśnie tak jak Chrystus przeszedł przez mękę, przeszedł przez krzyż, przez śmierć ku życiu, ku pełni życia, ku zmartwychwstaniu, że to się też dokona. Minioną niedzielę, to była Niedziela Palmowa, była czytana w kościołach Męka Pańska. Też w naszym kościele w Warszawie przy ulicy Freta była msza święta w języku ukraińskim. Ja akurat spowiadałem i tak sobie uświadomiłem właśnie, że jednym uchem słyszę opis męki Pana Jezusa po ukraińsku, a drugim uchem słyszę również po ukraińsku opis męki tych osób, które klęczą po drugiej stronie konfesjonału, które mówią o swojej ucieczce, o swoich dylematach, o swoich tragediach, prawda? I tak sobie pomyślałem, to nie są dwie różne historie, to jest jakaś jedna historia, prawda, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, która się dokonuje. Ufam, że tak jak Chrystus przeszedł przez śmierć, pokonał grzech i szatana, taki i również Ukraina przez to doświadczenie śmierci, wojny przejdzie ku wolności, ku życiu. Ojciec Jarosław Krawiec, przełożony polskich dominikanów na Ukrainie, który na kilka dni przyjechał z Kijowa do Warszawy, był gościem tego odcinka podcastu Świat. Przypominam, że premierowe odcinki możecie znaleźć w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym na Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Zachęcam też do polubienia strony podcastu Świat na Facebooku i Instagramie i przede wszystkim do subskrypcji kanału podcastu Świat na YouTube.
www.youtube.com/podcast świat pisane razem, bo na YouTube oprócz środowych podcastów czekają na Was także weekendowe wideo. Dziękuję za dzisiaj. Wojciech Cegielski. Do usłyszenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.